Cześć, tu Asia. Zapraszam Was dzisiaj do snu, podczas którego przeprowadzę Was przez zasady gry Etherfields. Miłego oglądania. Plansza poza siatką z polami, gdzie pojawią się płytki scen, porządkuje wszystkie karty i kafelki w grze. Układamy w odpowiednich miejscach talie przedmiotów, karty akcji, płytki scen intro, karty sekretów, a także płytki sekretów. U góry przewidziano miejsce na karty losu, 2 pola dla kart tur spotkań, same kafelki losowych spotkań oraz talie kart zalet. Z lewej strony pojawi się talia kart obrażeń, a na 3 polach gracze ułożą wybrane 3 aktywne przedmioty. Z talii przedmiotów dobiorą 5 kart, z których wybiorą 3 karty z przedmiotami, jakie będą aktywne w danej scenie. Pozostałe trafią zakryte do magazynu. Karty przedmiotów są dostępne dla wszystkich graczy. Bohaterowie mogą korzystać z ich zdolności lub używać ich jako zasobów do opłacenia jakiejś akcji czy zdolności. Jeśli tak się stanie, karta jest odrzucana i trafia do magazynu. Przed rozpoczęciem gry gracze wybierają 2 maski, patrząc tylko na ich grafiki oraz nazwy. Dopiero po wyborze mogą sprawdzić, jakie posiadają zdolności. Jedna z tych masek staje się aktywna i daje graczowi specjalną zdolność, z której będzie korzystał podczas gry. Zamiana masek możliwa będzie, kiedy gracze znajdą się w polu Przebudzenie na mapie świata. Każdy z graczy wybiera bohatera, w którego się wcieli. Otrzymuje figurkę oraz dobiera planszę korespondującą kolorem, a także talię kart akcji. Karty tasuje i umieszcza w skrzyni na środku planszy. Na ich rewersach gracz widzi swoją specjalną zdolność, z której może korzystać podczas gry. Kiedy talia się wyczerpie, gracz będzie musiał ponieść z tego konsekwencje w postaci dobrania 1 rany, albo odrzucenia 1 eteru, albo 2 żetonów mocy. Po tym gracz tasuje karty ze stosu kart odrzuconych, tworząc talię na nowo. W dolnej części planszetki znajduje się miejsce na maksymalnie 5 kart, z których akcji gracze będą korzystać w trakcie rozgrywki. Tutaj gracze mogą zagrywać w dowolnym momencie gry karty akcji ze swojej ręki, aktywując ich zdolności widoczne w dolnej części karty. Nie mogą być tu zagrywane karty natychmiastowe, czyli te z białym narożnikiem. Jeśli gracz zdecyduje się użyć aktywnej karty akcji jako zasobu, odrzuca ją na stos kart odrzuconych. Podczas rozgrywki w swojej turze gracze mogą wykonać dowolną liczbę akcji. Rozpoczynając rozgrywkę, każdy z graczy na swoją rękę dobiera ze swojej talii 5 kart. Każdą turę rozpoczyna pierwszy gracz i rozgrywa ją do końca. Po nim pozostali gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością. Kiedy wszyscy gracze zakończą swoje tury, następuje tura obecnej istoty. To, jaką czynność wykona, oznaczone jest znacznikiem zgodnie z symbolem widocznym na karcie tury. Jeśli jest to znak zapytania, zdecyduje o tym rzut kostką. Gracze podczas swoich tur będą używali 3 rodzajów zasobów do wykonywania różnych czynności. Za 1 spryt, oznaczony żółtym symbolem, mogą przenieść się o 1 pole w danej lokacji. Wydając 3 symbole siły, zadają 1 ranę, pozostając w zasięgu 1 pola. Natomiast podczas rozmowy, zamieniając 3 symbole rozmowy, uzyskają 1 słowo w zasięgu 3 pól. Gdyby graczom zabrakło symboli do opłacenia jakiejś akcji, mogą rzucić kością szczęścia i dodać jej wynik. Jeśli rzut będzie pechowy i czynność się nie uda, wszystkie zagrane symbole stracą. Gracze w ramach swoich podstawowych akcji za każde 3 symbole zasobów mogą dobrać nową kartę akcji z talii. Zasoby na kartach widoczne są zawsze w lewym górnym narożniku. Po prawej stronie u góry widzimy koszt karty wyrażony w eterze, bo to nim będziemy płacić kupując karty. Eter możemy uzyskać odrzucając 7 kart i żetonów mocy w tym samym kolorze. W tej sytuacji eter i karty możemy łączyć, ale ten cenny surowiec zdobędziemy podczas gry w wielu innych sytuacjach. Zwykle jest on nagrodą za wygraną walkę czy realizację zadań w scenach. Sceny intro rozgrywane będą na siatce na planszy, a wskazane w ich opisie karty oraz plansze z konkretnymi numerami pojawią się również na tej siatce i dadzą początek nowej przygodzie. W grze dostępne są po 3 żetony mocy w danym kolorze. Gracze mogą je nabywać i płacić nimi za akcje.
Kiedy w danej turze żetony mocy zostaną zużyte, oznaczamy to odwracając je na nieaktywną stronę. Odświeżamy je wraz z początkiem nowej tury. Każdy bohater posiada inną specjalną cechę ukierunkowaną na nieco odmienny charakter rozgrywki. Talie graczy składają się z tych samych kart występujących w innej konfiguracji. Na przykład twardziel posiada znacznie więcej kart z symbolami siły niż specjalista, w którego talii dominują symbole sprytu oraz komunikacji. Na starcie każda z postaci posiada w talii jedną dedykowaną temu bohaterowi kartę akcji, a swoje talie może rozbudowywać, dokupując kolejne karty akcji z talii z planszy. Gracze nie mają ograniczeń w liczbie zagrywanych akcji podczas swojej tury. Do dyspozycji mają zagranie karty ze swojej ręki jako zasobu, umieszczenie karty ze swojej ręki jako aktywnej akcji w strefie, pod warunkiem, że nie jest to karta natychmiastowa, wykorzystanie aktywnej akcji ze swojej strefy, zamiana zasobów i pobranie dodatkowej karty ze swojej talii, żetonu mocy albo eteru, skorzystanie ze specjalnej zdolności swojego bohatera, a także z funkcji maski. Po mapie świata gracze przemieszczają się pionkiem symbolizującym całą drużynę. Rozgrywka w grze Etherfields toczy się na mapie świata, gdzie bohaterowie wędrują, przemieszczając się od lokacji do lokacji, zgodnie z widocznymi strzałkami. Gra na tych kafelkach rozpoczyna się w miejscu przebudzenia, gdzie gracze mogą się uleczyć, zmienić maski, przetasować talię kart akcji w skrzyni oraz zmienić aktywne przedmioty. Kiedy znajdą się na polach z czerwonym okręgiem, są zmuszeni rozpatrzeć daną akcję. Na tych z białą ramką mają dowolność. Symbole wykrzyknika nakazują sięgnąć do talii płytek losowych spotkań i rozpatrzeć je. Wykrzykniki z zieloną kartą to losowe spotkania oraz konieczność dobrania karty zalet. Karta ze znakiem zapytania zmusi gracza do rozpatrzenia zapisów na karcie losu. Na mapie występują także pola z innymi negatywnymi zdolnościami. Miejsca w białych ramkach z zielonym tłem pozwolą graczom na zakup nowych kart akcji oraz odświeżenie, czyli przetasowanie kart ze skrzyni z tymi ze stosu kart odrzuconych, aby uniknąć kary za wyczerpanie talii. Są też pola dworca kolejowego, które pozwolą przemieszczać się na dłuższe dystanse, gdy gracze posiadają bilet. Na polu z lupą bohaterowie przemieszczają się do sceny, która będzie rozgrywana na planszy zgodnie z daną lokalizacją. Jeśli scena jest zamknięta, bohaterowie muszą posiadać klucz, aby ją rozegrać. Płytki scen będą wykładane na pola siatki zgodnie z oznaczeniami, czyli kafelek A2 na pole A2, kafelek B1 na pole B1 itd. Jeśli na rewersie płytki znajduje się oznaczenie tura pierwsza, odsłaniana ona będzie w pierwszej turze. Płytki podzielone są na 4 strefy. Każda oznacza jeden krok gracza. Przemieszczamy tu figurki graczy, które startują z pól z symbolami S. W zależności od wydawanych zasobów gracze będą się poruszać oraz realizować zadania w lokalizacjach. Po płytki i karty sekretów gracze będą sięgać, kiedy w danej scenie będą realizować zadanie, którego celem jest ujawnienie płytek i kart z konkretnymi numerami. Kiedy bohaterowie napotkają jakąś istotę, czyli pojawi się jej płytka ze statystykami, spotkanie takie będzie rozpatrywane zgodnie z następującymi zasadami. Żółta strzałka na płytce przeciwnika wskazuje maksymalny poziom jej ruchu. Gdy rozpocznie się tura postaci, należy rzucić kostką ruchu jednostki, aby określić, o jaki dystans się ona przemieści. Skieruje się w stronę najbliższego bohatera. Pod nazwą przeciwnika znajduje się opis, jak można pokonać taką istotę, czyli ile trzeba zadać jej ran lub jaką ilość należy zostawić znaczników słów, jeśli wybierzemy bardziej pokojowy wariant, czyli rozmowę. Symbole poniżej wskazują na różne możliwe akcje, jakie przeciwnik będzie mógł wykonywać w swojej turze, czyli po turach graczy. Aktualną akcję istoty oznaczymy znacznikiem w zależności od symbolu, jaki widnieje na aktualnej karcie tur. W przypadku znaku zapytania gracze nie dowiedzą się, jak zachowa się istota do chwili jej tury. Wówczas zdecyduje rzut kostką akcji jednostki. Symbole w prawym górnym rogu wskazują łączną liczbę wrogów. Podczas rozgrywania losowych spotkań
Figurki bohaterów przenoszą się na dedykowaną do tego specjalną planszę. Figurki przeciwników ustawiamy na polach z fioletowymi symbolami, zaś bohaterowie znajdą się w strefach startowych z symbolami S. Rozgrywając takie spotkanie obowiązują normalne zasady. Gracze w swoich turach zagrywają karty, zamieniają zasoby, wykorzystują zdolności indywidualne, zdolności z kart oraz masek po to, aby pokonać lub przekonać przeciwnika. Nagroda oraz długość spotkania określona jest na płytce spotkań, na płytce intro lub na kafelku lokacji. Karty stali obrażeń zostaną użyte, kiedy gracze przegrają. Stanie się tak, kiedy choć jeden bohater będzie musiał dobrać 7. ranę. Wówczas cała drużyna przegrywa. Kartę stali obrażeń należy rozpatrzeć, a gracze automatycznie przeniosą się na pole przebudzenia, skąd będą musieli rozpocząć swoją przygodę na nowo. Poprzez pozostałe tajniki rozgrywki w grę Etherfields przeprowadzą Was zapisy na płytkach czy kartach. Do niektórych scen będziecie wracać ponownie. Część spotkanych istot i przeciwników pojawi się w różnych scenach po raz kolejny. W trakcie rozgrywki będziecie zdobywać nowe przedmioty, zdolności oraz karty, które mogą zmienić zasady gry. To, jak potoczy się Wasza przygoda w grze Etherfields, zależy już tylko od Waszych decyzji. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i przede wszystkim przybliżył Wam zasady tej gry. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli przypadł Wam ten materiał do gustu, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania, bo będziecie zawsze na bieżąco i już zapraszam na moją recenzję gry Etherfields, która niebawem pojawi się na kanale. Do zobaczenia więc w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!